Husqvarna spóźniła się z premierą Norden 901 i pokazali ją w momencie, kiedy nikt już na nią nie czeka. W tym filmie przeanalizuję premierę nowego adventure'a od Husqvarny. Uwaga, część opinii zawartych w tym filmie możesz uznać za kontrowersyjne. Husqvarna właśnie pokazała Nordena 901 i ogłosiła, że zaczęły się dni testowe na Azorach. Jaki motocykl Husqvarna pokazała? Pokazała oczywiście to, czego się spodziewaliśmy, czyli de facto KTM 890 Adventure w Husqvarnowym ubranku. W związku z tym mamy tu oczywiście KTM-owski silnik o pojemności 889 cm, generujący w tym przypadku 103 konie i 100 Nm. Mamy 252 mm prześwitu, 19 litrów baku, co było zaskoczeniem takim in-minus, zawieszenie WP Apex o skokach 220 i 215 mm i tutaj jeszcze do tego wrócę. Okazuje się, że Husqvarna Norden 901 waży 204 kg na sucho, plus paliwko i płyny daje nam nieco ponad 220 kg i oto się w sumie rozbiło sporo pierwszych komentarzy. Komentarze te jakoś mocno nie rozbiły się z kolei o cenę, która ma oscylować w okolicach 60 000 złotych, ani o fakt, że w porównaniu do KTM-a jest raczej biednie wyposażona elektronicznie, a raczej daje nam stosunkowo ograniczone możliwości ingerowania w tą elektronikę, bo na pokładzie znajdą się w opcji 4, a w standardzie 3 tylko tryby jazdy, czyli Rain, Road, Offroad, no i ten czwarty dodatkowy Explore, który swoją drogą nazywa się bardzo ładnie, nie? Tylko pytanie, czy Nordena 901 jeszcze ktoś oczekuje? Bo moje zdanie jest takie, że o ile ten motocykl w 2019 roku, jak pokazał się na targach EICMA w Mediolanie, rozbudził wyobraźnię wszystkich. Wszyscy po prostu posikali się po nogach i czekali na to, żeby Huska go wypuściła, bo miała przecież już prototyp. A ten prototyp był zbudowany na motocyklu, który był już produkcyjny od KTM-a, więc jakby czemu nie? I tutaj kwestia wygląda tak, że w 2019 roku na targach w Londynie i w Birmingham wszyscy chodzili na stanowisko Husqvarny i pytali, gdzie jest Norden. Oni odpowiadali, że mają tylko jeden prototyp i że był w Mediolanie i nie mógł tu dojechać i wszyscy byli strasznie zawiedzeni, bo naprawdę na ten motocykl czekało mnóstwo ludzi. Wiecie, jak to jest, jak jakaś firma rozbudzi bardzo mocno oczekiwania społeczności odnośnie nadchodzącego produktu? W pewnym momencie Kodak zrobił coś takiego z jednym ze swoich nadchodzących nowych aparatów. I tak, wiem, Kodak to jest taka firma jak Nokia, która kiedyś rządziła, a dzisiaj ich nie ma w ogóle. No i właśnie, zaanonsowali nowy aparat, który miał zakasować całkowicie rynek. Ludzie się po prostu ugotowali i chcieli go mieć za wszelką cenę. I Kodak zrobił jeszcze gorzej, bo była określona data premiery. Ludzie przyszli do sklepów, a sam produkt zwyczajnie wtedy po prostu nie dojechał. W związku z czym oni pokupowali inne rzeczy, inne aparaty, a Kodak ostatecznie skończył, jak wszyscy wiemy. Morał z tego jest taki, że moim zdaniem Norden 901 jest totalnie spóźniony, dlatego że w 2019 roku wszyscy go chcieli mieć, a dzisiaj połowa ludzi pragnie Tenery 700, a druga połowa już kupiła swoje KTM 790 i 890 Adventure. Czy dla Nordena jest jeszcze miejsce w tym momencie na rynku? Wydaje mi się, że trochę zgapili. Wróćmy do 2019 jeszcze na sekundkę, dlatego że wtedy, kiedy Norden został pokazany, naprawdę ten segment rynku był jeszcze nie tak zagospodarowany, jak jest dzisiaj. Bardzo oderwany od ówczesnych trendów i sięgający lekko do rozwiązań retro, design, choćby z tą okrągłą lampą. Wtedy naprawdę się podobał, ludzie dyskutowali o tym, że jest zbudowany zupełnie inaczej i jak bardzo naprawdę do nich dociera, a dzisiaj wydaje mi się, że trochę te nastroje przycichły i nie wiem, czy ktoś tak naprawdę czeka na ten motocykl. Mam wrażenie, że Norden 901 został zwyczajnie przeterminowany i trochę teraz jest na takim no man's land. Wygląd, który w 2019 roku budził gorące i wzmożone bicia serc, dzisiaj zaczyna powodować komentarze, które mówią o tym, że jest jakiś taki tłusty, ociężały i że wcale tak fajnie nie wygląda. Zresztą zauważcie, że jak się dobrze przyjrzeć, to wygląda bardzo podobnie do starego Trumpka 700, nie? Osobną kwestią jest sprawa samej klasy motocykla, do której moglibyśmy go zakwalifikować, dlatego że wszyscy oczekiwali raczej motocykla z pogranicza turystyki i enduro niż rasowego Adventure Tourera. Norden 901 w ogóle nie jest tym, co obiecywał na początku jeszcze te 2 lata temu. Klasowo wpisuje się raczej nie w oczekiwania, a w tą taką dziurę pomiędzy sektorem średnich adventure'ów a dużymi adventure touringami i dołącza moim zdaniem do Hondy Afriki Twin CRF 1100.
No i teraz pytanie, czy to źle? Sądzę, że nie. Po prostu jest kompletnie zupełnie innym motocyklem i musimy poczekać na moment, kiedy pojawi się w dealershipach i będziemy mogli pójść na jazdy testowe i pojawią się pierwsze egzemplarze na drodze, żeby ocenić, jaki tak naprawdę jest. Bo nawiązując do najpopularniejszych zarzutów, czyli jego masy z wyposażeniem, bo tutaj wszyscy psioczą, że ma Apexa 43 mm i nie jest hardcorem. Pytanie takie, czy w ogóle tego potrzebujecie, bo prawda jest taka, że ja, ani ty, ani najprawdopodobniej żaden z żyjących ludzi, których znamy, oprócz Enduraka 666 i paru innych kolesi z kosmicznymi umiejętnościami, żaden z nas nie będzie w stanie zweryfikować tego, że ten zawias nie wyrabia. Pokazuje to zresztą Lyndon Poskitt na swoich nagraniach, gdzie ludzie widocznie też mu zarzucali z Wielkiej Brytanii, że te zawiasy nie wyrabiają i pokazał nagranie, które możecie w tej chwili zobaczyć, jak robi ten zawias na bardzo szybkich, szutrowych drogach. Nie wydaje mi się, żeby czegokolwiek temu motocyklowi brakowało, bo o ile na początku zacząłem od takiego pocisku, to bardziej się tyczy to tego, że moim zdaniem Husqvarna nie spełniła oczekiwań ludzi po pokazaniu zajawki kilka lat temu. Zeszło mi się bardzo długo i produkt ostateczny wygląda kompletnie inaczej i tak bym to podsumował. Dzięki za oglądanie. Jeśli byłeś tutaj po raz pierwszy, to jestem Michał, a oglądałeś Alien Advlog, kanał o motocyklach, adventure i wszystkim, co z tym związane. Kliknij łapkę w górę, jeśli film Ci się podobał oraz subskrybuj ten kanał po więcej, bo już niedługo nadchodzi odcinek, w którym... A jeśli jesteś tu już jakiś czas i chciałbyś wesprzeć tworzenie tego kanału, to pamiętaj, że zawsze możesz wejść na alienadvlogcapsule.pl, kupić taką koszulkę, albo kubeczek, albo czapeczkę i pomóc mi tworzyć ten kanał. Komentarze są wasze, lajki mile widziane. Widzimy się już za parę dni w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!